Dzień dobry. Czwartek, godzina... Nawet nie wiem, która jest godzina. 21 września. Jesień to sezon zawsze jakichś tam spokojnych rozważań, tak? Też z plonów i odpoczynku. No dawaj. Nie w tym przypadku. W ogóle wybaczcie dziwny filtr. Wymieniłem ekran w telefonie i wciąż na nim jest ochronna folika. Nie w tym przypadku, bo jedziemy po skuter. A w jakiej on jest kondycji, to zobaczycie sami i będziecie wiedzieć, że dużo pracy go czeka. 2 hours later. Jesteśmy już pod domem. Tam widzicie w tle jest winowajca całego zamieszania. A raczej ja jestem winny, tak? Biorąc go. Przyjrzyjmy się. Yamaha YP250, znana inaczej jako Majesty. Jako kurier jeżdżę w różne miejsca i czasem rozmawiam z klientami. No i tutaj zachowałem się dosyć nieprofesjonalnie, jak czasami to bywa. I zapytałem, co to za potwór tam stoi. Oni mówią, a nic dobrego, nie jest jeżdżący i tak dalej. Ja mówię, no nie ma problemu. I wtedy wyszedł właściciel i powiedział, że jak go chcesz, to go możesz sobie wziąć. No i zgadnijcie co? No i zgadnijcie, jaką decyzję podjąłem. Jest w nieciekawej kondycji, ale to tylko dlatego, że długo stał. Ale był jeżdżący w większości, więc co? Więc mam sobie zimowy projekt. Mam jeszcze inny skuter i miałem tamtego przez zimę robić. Zeszłą zimę, ale tej okazji nie mogłem przepuścić. Jestem niepoprawnym kolekcjonerem. Niestety. Także będziemy to robić. Co mogę powiedzieć? Pierwsze co, no to przeciągniemy go na tył na razie, bo on na ulicę na razie nie wyjedzie i podejrzewam, że nawet w tym roku jeszcze nie wyjedzie. Ale ocenimy stan techniczny tego. Tutaj jest połamane, to spokojnie. Lampa. Już wiem, że trzeba będzie ją wymienić, bo to nie jest oczywiście fabryczna lampa. Tu trzeba będzie to wszystko porównać, żeby dopasować fabryczną lampę. Używane z Włoch są po 70 funtów, więc tu będzie problem. Ja nie wiem, czy ja całej czaszy nie wezmę, bo tu widzę diodami poobklejał. Tutaj też paski, żeby to jeszcze bardziej fajnie wyglądało. No nie. Jak widać mech, tak. Trudno zignorować fakt, że jest obłożony mchem. Ale nie można zignorować faktu, że ma 2 zestawy kluczy. Miał alarm, więc też spróbujemy i to wskrzesić. Dostałem blokadę na hamulec z tym skuterem i kufer. Z mechanicznych rzeczy wiem tylko tyle, że właściciel nigdy nie mógł dojść do ładu z pasem i z przełożeniem. Nóżka jest do zrobienia. Prawdopodobnie sprężynę trzeba wymienić albo coś innego. Ona chyba się nie ma czego złapać. Na pewno pierwsze co, to oczywiście rozbierzemy go do białej kości i wypiaskujemy ramę i puścimy ją w proszkowe malowanie, bo ja nie widzę inaczej. A resztą się już zajmiemy. Części zamienne nie są drogie, są dostępne, więc można działać. Nie mogę się powstrzymać i zrobię pierwsze usadzenie dupki na tym siodle. No. Wyglądam mało w tym, czy No tak normalnie. normalnie? Ale to będzie wygodne. Ojej, jak tym się będzie jechało. Ojej. Fajne. Z jednej strony staram się zrozumieć gościa, że już miał dosyć patrzenia na niego i niechęć może do zrobienia go czy czegoś takiego. Z drugiej strony mógłby go jeszcze zrobić.
wziąwszy pod uwagę fakt, że mówi do mnie na sam koniec, że jeśli go zrobisz, uruchomisz, będziesz nim jeździł, a będziesz chciał sprzedać, to powiedz mi pierwszemu, to go od ciebie odkupię. Więc sentyment jest, ale chęci do robienia tego nie bardzo było. A ja w moim przypadku to samospełniająca się przepowiednia to jest coś, co sobie zamarzyłem, bo zawsze chciałem mieć maxi skuter. Zobaczcie, jakie to jest wielkie. Niestety ma trochę za duży silnik na moje papiery. Nie mam odpowiednich kwalifikacji, ale wyrobię sobie. O co chodzi? Takie małe błogosławieństwo ze strony, taki uśmiech losu. Bo zamarzyłem sobie, że chciałbym mieć. Chciałem skończyć ten skuter, ten 50 cm, co mam. Sprzedać go, bo mi się już sprzykrzył, też mi się go nie chce robić, ani nic nie chce mi się nim jeździć. Ale lubię skutery, a lubię też z lekkim, no nie do końca przepychem, ale to jest bardzo wygodny pojazd i taki niecodzienny nawet, bym powiedział. Chociaż głowy sobie ludzie nie będą urywać, próbując się obejrzeć za nim. I nagle trafiła się okazja, Bóg dał mi okazję, chcesz maxi skuter? Proszę, tutaj stoi. Nie mogłem po prostu tego tak zostawić. I potem bym sobie myślał, o, mogłem wziąć ten skuter i któregoś dnia bym tamtędy przejechał i już by tego skutera nie było. I nie darowałbym sobie. A tak to przynajmniej będę wiedział, że jeśli z tym nie podołam, to z mojej winy. I będzie to tylko oznaczało, że nie byłem dosyć zdeterminowany, by posiadać i używać taką rzecz. Ale myślałem o tym, że chciałbym mieć i przyszło samo. Z tytułu mojej pracy. No, także wziąłem to za znak i tak jak mówię, no, podejmę się projektu, podejmę się wyzwania, pojeżdżę nim. Przy odrobinie nadziei nie zakocham się na tyle, żeby go zatrzymać i może rzeczywiście odsprzedam go poprzedniemu właścicielowi i będzie ciekawa historia do opowiedzenia. Życzcie mi powodzenia.